O Towarzystwie Jezusowym słyszał chyba każdy. Zwłaszcza, że współczesny papież Franciszek właśnie z tego zakonu się wywodzi. Ale sięgnijmy do początków tego zakonu, a sięgają one początków XVI wieku. Czasów, kiedy z jednej strony mamy renesans, humanizm, ale z drugiej strony mamy reformację, mamy hasła głoszone przez Lutra, przez Kalwina, przez Zwinglego, mamy burzę w Kościele. Kościół katolicki musi jakoś zareagować na to, co się dzieje, na wojny religijne. Reaguje kontrreformacją i reformą wewnętrzną. I właśnie Towarzystwo Jezusowe i to, że ono powstaje w tym czasie, jest elementem tego drugiego członu, czyli reformy religijnej. Oto w 1534 roku w kaplicy Saint-Denis na Montmartre w Paryżu, tak, na tym Montmartre, gdzie dzisiaj spotykamy bohemę artystów, tam kilku studentów Sorbony na czele z Ignacym Loyolą składa przysięgę, składa śluby właściwie, czystości, ubóstwa, a wkrótce również posłuszeństwa, a dokładniej bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Zatwierdzenie tej reguły nastąpi 5 lat później i czyniąc to, papież Paweł III powie, że tu jest palec Boży. Jezuici bardzo szybko zaczynają działać. Działają przede wszystkim na polu edukacji. Prowadzą szkoły dla głównie przedstawicieli wyższych warstw społecznych, szlachty, magnaterii, ucząc w sposób klasyczny, ale i nowoczesny. O rozmachu ich działania mówią cyfry. W drugiej połowie XVIII wieku istniało 700 szkół średnich i kolegiów na różnych kontynentach prowadzonych przez jezuitów, a 20% szlachty Europy właśnie przez nich była wykształcona. Bardzo też szybko rozwinęli swoją działalność misyjną. To oni będą bronić praw Indian, a potem rozwiną także działalność misyjną na innych obszarach, choćby na Madagaskarze. Tak prężnie rozwijający się zakon musiał być solą wokół władców, zwłaszcza państw absolutystycznych. Oni to doprowadzili do tego, że w 1773 roku został wydany dekret likwidujący zakon. Przeszli jezuici do konspiracji i przetrwali w niej aż do 1814 roku. Do Polski sprowadził ich Stanisław Hozjusz, biskup warmiński, późniejszy kardynał. I także i tu bardzo szybko i tak prężnie zaczęli swoją działalność. Dzięki nim powstaje Akademia Lwowska, dzięki nim powstaje Akademia Wileńska. Oni będą ratować edukację polską w momencie, kiedy pierwszą Rzeczpospolitą ogarnie kryzys, to im zawdzięczamy powstanie pierwszego Ministerstwa Oświaty, czyli Komisji Edukacji Narodowej. Nie da się też nie powiedzieć o Piotrze Skardze, autorze chyba jednego z najbardziej poczytnych dzieł jego czasów, Żywotów Świętych, kaznodziei nadwornego, który przestrzegał króla przed tym, co złego dzieje się w państwie. Napisał również przestrogi dla Polski. Działał także na niwie charytatywnej, tworząc Arcybractwo Miłosierdzia. Nic więc dziwnego, że podjęto działania zmierzające do wyniesienia go do chwały ołtarza. Działania, które napotkały pewne dziwne trudności, bo oto przy zwyczajowym otwieraniu trumny takiego kandydata okazało się, że na wewnętrznej stronie wieka trumny widać rysy. Pojawiła się pół legenda, pół pogląd,
że ksiądz Skarga został pochowany w stanie letargu, ocknął się i właściwie nie wiemy, jakie były ostatnie myśli potencjalnego, przyszłego, błogosławionego i że być może nie były one aż takie pobożne. Szybko jednak okazało się, że to błędne rozumowanie, że ksiądz Skarga był na tyle popularny, że jego trumna była wynoszona tak, aby ludzie mogli ją w pewien sposób, powiedzmy, adorować, że w czasie wojen kolejnych była poruszana, że otwierano ją, aby wydobyć z niej fragmenty odzienia księdza Piotra, traktując je jako relikwie, że zabrano m.in. medalik, który miał na szyi, a po którym został tylko taki zielony nalot na kościach. Proces beatyfikacyjny więc trwa i miejmy nadzieję, że szybko zakończy się pozytywnie, a może wtedy Piotr Skarga, ten z obrazu Matejki, uśmiechnie się, ten z pomnika stojącego naprzeciwko kościoła Piotra i Pawła także zmieni wyraz twarzy na trochę bardziej radosny. A co ciekawego o działalności jezuitów z prowincji Polski Południowej dowiemy się z archiwów, z materiałów archiwalnych, które są przechowywane w Krakowie. Zobaczmy. No i jesteśmy w archiwum prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie i goszczą nas pani Anna Boroń oraz pan doktor Stanisław Augustynek. Zobaczmy, jakie skarby nam pokażą. Przygotowaliśmy tutaj kilka dokumentów, one są ciekawe dla oka oglądacza, natomiast są wyjątkiem w naszym archiwum, bo mamy niewiele dokumentów pergaminowych, a ten jest dość atrakcyjny, bo raz, że ma dobrze zachowaną pieczęć, ma też grafikę, tak. I ma też autograf. Jest to dokument króla Zygmunta III Wazy, darujący jezuitom jakiś tam kawałek ziemi w Lwowie. I został poddany konserwacji niedawno ten dokument, także przedstawia się w bardzo ładnej postaci. Mamy podpis króla, mamy podpis króla tutaj. Fundus Rex. Pieczęć jest w metalowej puszce na jedwabnych sznurkach. Mamy kilka takich dokumentów też jest Zygmunta i Stefana Batorego, natomiast one są skasowane bez pieczęci, więc już nie są tak ładne i tak miłe dla oglądania. Ale niewątpliwie robi wrażenie na każdego, kto się z nim tak, tutaj mamy spotka. dokument troszkę inny, ale też z podpisem z kolei królowej żony. Przesunąć. Bardzo proszę. Żony Michała Korybuta-Wiśniowieckiego z podpisem jego żony Eleonory. To jest wpis do arcybractwa Matki Boskiej. A to arcybractwo było związane z kościołem świętej Barbary. Piękny podpis królowej Eleonory i trochę inny dokument, bo już papierowy, oprawny w skórę, skóra na desce z takimi guzami metalowymi. I głównym zadaniem była ochrona tego oprawy, tak, w sumie tak, bo to była bardzo uroczysta księga, więc chodziło o... I do tego chroniona, bo widać, że... Tak, było niestety urwane są skówki, była zamykana i bardzo długo była używana, bo ostatni wpis należy do Józefa Hallera, więc... No to też nie do byle kogo. Tak, więc mamy ciekawe, to i on bardzo współpracował z jezuitami, przyjeżdżał tutaj na rekolekcje i zostawił nam taki właśnie... A po drodze tutaj, nie chcę dotykać się rzeczy, ale widzę też elementy takich zdobień miniatur patriotycznych. Tak, ale to już ten koniec XX wieku, XIX. Natomiast
wcześniej jest dosyć taka surowa ta księga. I To tam też- specjalnie dla królowej zostawiono jedną Chyba stronę, tak, prawda? jedno najważniejsze. Z regaliami. Natomiast tak, tutaj widać, że to jedna ręka wszystkich wpisywała. No i tu chciałam też pokazać rzecz, która jest też bardzo ważna w tym zakonie i w ogóle jak ktoś przychodzi do pracy. Tutaj to powinien w ogóle zacząć od katalogów. To jest też W sensie do pracy takiej do naukowej. pracy naukowej, tak, od katalogów, ponieważ tutaj mamy katalogi wszystkich jezuitów, którzy wstąpili do zakonu od początku zakonu. Nie tylko w Polsce, tylko en general. Znaczy, w ogóle, każda prowincja ma swoje katalogi, tak? Więc te będą dotyczyć głównie prowincji polskich, litewskich i tych różnych wariacji, które były w międzyczasie tutaj tworzone. Natomiast jest to ciekawe o tyle, że jest tutaj spisany każdy jezuita ma swój numer i po tym numerze jesteśmy w stanie znaleźć każdego członka prowincji jezuickiej. I dodatkowo jeszcze mamy informacje podstawowe Tak, o mamy wszystkie informacje. drodze, że tak powiem, w Tak. zgromadzeniu. Ponieważ co roku, jest wydawany katalog, który uwzględnia wszystkie zmiany, które nastąpiły. Także jeżeli nie ma kogoś tu w tym katalogu, znaczy, że nie był jezuitą i Czyli to nie działa na zasadzie, że nie macie na Facebooku, to tak, to nie istnieje jeszcze tutaj, tak, nie dokładnie. macie w katalogu, Nie macie to w katalogu, jesteście nie jesteś jezuitą. I ten numer to też jest takie charakterystyczne dla jezuitów, że właśnie mają numer swój i ten numer potem już dotyczy wszystkiego, łącznie z numerem bielizny. Dobrze, teraz zwrócę się do pana doktora. Co tutaj mamy? Tutaj przed Panią mamy bardzo ciekawy i unikatowy dokument w skali tego archiwum. Taka krótka historia dokumentu. Otrzymaliśmy go kilka lat temu od nowicjusza ze Starej Wsi jezuickiego, który porządkując tamtejsze zbiory odnalazł taki no to jakby jeden z większych skarbów tutaj, jaki mamy w prowincji. Mianowicie są to kazania na niedzielę księdza Piotra Skargi, wydane w Krakowie w roku 1595, także bardzo ciekawa sprawa, bardzo na świeżo w dobie procesu beatyfikacyjnego księdza Skargi, który jest prowadzony już od ponad 10 lat, także jak najbardziej rzecz można powiedzieć na topie. Bardzo dobrze zachowany jak na taki czas, wymagający oczywiście trochę konserwacji i powiedzmy pewnych reparacji, ale i tak sposób w jaki się zachowały w zasadzie w formie niezniszczonej jest naprawdę niesamowity. Tu mamy stronę tytułową, całkiem nieźle zachowaną. Oczywiście całe kazania są w języku polskim, z wyjątkiem tutaj wstępu. Tutaj jest kawałek, mamy tutaj krótki wstęp w języku łacińskim. Tutaj jest do króla Zygmunta III Wazy, to jest tutaj kawałeczek potem i tutaj już mamy w języku polskim bardzo polszczyznę oczywiście zrozumiałą dla współczesnych Polaków, ale tak jak powiedziałem, wymagają one pewnych reparacji, pewnych napraw, co nie zmienia faktu, że są jak najbardziej czytelne. I są tutaj pieczęcie Biblioteki Starej Wsi, ponieważ tam te kazania cały czas stamtąd do nas przyjechały. Tam był nowicjat, po tym jak jezuici zostali wypędzeni z Rosji w 1820 roku i w 21 w zasadzie powstał tam nowicjat i tam też właśnie też była zaprowadzona biblioteka dla wszystkich nowicjuszy, którzy wstępowali do zakonu. Pokażemy może kolejne strony. Widzimy jaki dukt, że tak powiem, druku, to po pierwsze. I te charakterystyczne na marginesach, takie jest skróty do podpowiedzi. Tak, do kolejnych akapitów, prawda? Dobrze. Po księdzu Skardze, czy po ojcu Skardze, wymiennie jest mówione, mamy kolejny dokument, w zasadzie rękopis, to już jest XIX wiek, to są tego typu dokumenty, to jest główny zrom naszego archiwum, czyli cały zasób jest właśnie oparty głównie o wiek XIX, XX. Tutaj też bardzo wielka postać, już błogosławiony Kościoła katolickiego, też jezuita, Jan Bejzy, misjonarz, który pracował na Madagaskarze wśród trędowatych, po prostu leczył trędowatych. Wyjechał na misję pod koniec wieku XIX i tam aż do swojej śmierci pracował i leczył właśnie tamtejszych właśnie ludzi trędowatych, założył tam szpital, prowadził właśnie działalność typowo charytatywną, pomocową dla tych ludzi. Oczywiście on też, żeby misja mogła być wspierana, potrzebował pieniędzy, tak? Więc pisał bardzo dużo listów do Europy, powiedzmy do Polski, tutaj do Polaków. Do Polski, jeszcze do Polski nie było, prawda? Mówimy jeszcze to jest czas okresu zaborów.
ale prosił też o wsparcie. No i ten głos jego był słuchany, ponieważ inny tutaj jezuita mieszkający tutaj na terenie prowincji ówczesnej galicyjskiej, ojciec Marcin Czermiński, który był wtedy redaktorem Misji Katolickiej, które to jako ówczesne czasopismo bardzo propagowało ogólnie sprawę misyjną w Kościele. Publikował listy ojca Bejzyma, jakby propagował jego pracę i namawiał właśnie do wspierania tej misji i do tego, aby właśnie ludzie bardzo chętnie wspierali, tak? Dawali jakieś pieniądze, datki, żeby można było tam prowadzić pracę wśród tych właśnie biednych, ubogich ludzi. No i tutaj mamy jeden tom właśnie oryginalnych listów pisanych do ojca Bejzyma, opiekuna, tutaj ma nazwę opiekuna trędowatych na Madagaskarze, pisany do ojca Marcina Czermińskiego, redaktora Misji Katolickich i wydawników Rozkrzyżowania Wiary, oraz też do sióstr karmelitek Bosy w Krakowie. Są lata 1898-1902. Mamy opisy i tutaj już pokażę. Listy są w takiej formie. Mamy po kolei paginowane, numeracja listów, jest data, dzień, miejsce, cały list i po kolei właśnie mamy te listy. Ciekawy format. Tak, bardzo. Ale to już widzieliśmy XIX-wieczne Tak. listy. Tu jest koperta i tutaj właśnie są te listy, które właśnie były. Tu jest właśnie rok 1998 z charakterystycznym tytułem Kochany Ojcze, Drogi Ojcze, prawda? Zawsze w takim tonie właśnie do ojca Czermińskiego. I bardzo duża dbałość. I to są oryginały, tutaj mamy podpis ojca Bejzyma, którego właśnie święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. Czyli właściwie mamy tutaj relikwie Tak. któregoś stopnia. Tak, dokładnie. To jest jakby cały właśnie taki rękopis. Przechodząc dalej, całkowicie zmienimy może klimat, tak, dokładnie klimat. Przejdziemy do zbiorów fotograficznych. Tutaj mam dwa takie duże albumy. Może najpierw pokażę ten czarny, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, no bo jakżeż nie można powiedzieć o jezuitach o zakonie, który specjalizuje się w szkolnictwie, prawda, też szkoły, prawda, kolegia, więc no, trzeba pokazać. Tutaj mamy album prywatnego gimnazjum jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa, w zasadzie konwik chyrowski, tak jest to nazywane, bo zakład chyrowski. Szkoła powstała w roku 1886 i została w zasadzie wraz z wybuchem II wojny światowej zlikwidowana w roku 1939 i dzisiaj tam ten budynek stoi pusty, to jest obecnie teren Ukrainy dzisiejszej. No, jezuici już tego konwiktu nie odzyskali. Konwikt prezentował się imponująco, bo widzimy tutaj na zdjęciach bardzo duży, tu mamy akurat widok zakładu od wschodu. Faktycznie cały. Tak, to jest cały plac, jakby cała ta tereny obejmowały boiska, różne dogry w piłkę. Zdobycie zdrowy duch, tak, trzeba było cała infrastruktura powiedzmy sportowa jak na tamte czasy dla chłopców. Plus oczywiście na zimę tak samo, prawda? Tam jakieś sporty zimowe, sporty letnie oczywiście wcześniej, tak? Także był w zasadzie samowystarczalny konwikt podczas swojego funkcjonowania. A od strony gospodarczej też miał w takim razie swoje wszystko zaplecze, było, tak, oczywiście, wszystko było na miejscu. Tak byli jezuici wyznaczeni tam powiedzmy do ogrodu, do gotowania i tak dalej, także konwikt był samowystarczalny przez wszystkie lata swojego funkcjonowania. Tu mamy kolejne zdjęcie z południa, też bardzo ładnie się prezentujące, to jest całe właśnie gmachy konwiktu. Bardzo potężne sale, duże, mogące pomieścić tam kilkaset osób, prawda, uczyło się każdego dnia. Była to chluba prowincji, nie powiem, już w drugiej RP też jako jedno z takich miejsc, gdzie jednak jezuici mieli duży wkład, jeśli chodzi o nauczanie jakby młodych chłopców, bo tam chłopcy uczęszczali do szkoły, prawda, gimnazjum było męskie. A możemy zobaczyć jakieś zdjęcie, jak tam się budynek robi wrażenie, ale może coś... Tu mamy korytarz, sala jadalna. Mniej więcej wygląda w ten sposób. No i jakby wielkość tej jest sali ogromne już pokazuje, ogromne ile osób z tego ogromne są sale. korzystało. Przejdźmy może dalej. Zdjęcia są bardzo, bardzo ciekawe. Sala naukowa też bardzo dużo stolików. Czyli coś w rodzaju takiej czytelnio-biblioteki chyba. Bo ja nie wiem, czy to jest wykładowa, czy to jest taka bardziej taka do nauki. Bo nie wygląda na salę, nie widzę, chyba że tam jest katedra w oddali, a ja jej taka nie do widzę. nauki, bo też tam był dosyć specyficzny system nauczania, ponieważ tam był podział na dywizje, to byli uczniowie danych roczników wyklasowani w jakichś dywizjach, na czele dywizji stał prefekt, było kilku prefektów, był rektor całego konwiktu, plus dyrektor gimnazjum, plus prefekt generalny, także była bardzo mocna hierarchia zaprowadzona, która jakby taka wojskowa, tak, dokładnie.
I wszystko to się sprawdzało i przez cały okres funkcjonowania konwiktu funkcjonowało, więc myślę, że całkiem nieźle to poszło. No i mamy Tu mamy gabinet naturalny. Tak. Taką Chyrów słynął z bardzo dużej ilości zbiorów właśnie botanicznych też. To bardzo też potężna biblioteka z bardzo dużą ilością woluminów. Robiło naprawdę imponujące wrażenie, ponieważ cała baza naukowa dla tych uczniów była po prostu na miejscu. Nie trzeba było korzystać, ponieważ ojcowie jakby zapewnili wszystkie te potrzebne elementy do nauki młodym uczniom. Gabinet właśnie naturalny, przyrodniczy, czyli no niejedno, myślę, muzeum przyrodnicze taką ilością, no przykro to powiedzieć, wypchanych zwierzątek i przyszpilonych motylków mogłoby Tak, sobie dokładnie. życzyć, żeby takowe posiadać. No i sypialnie. Sypialnie z góry. Żeby było widać. O, jeszcze pokażemy sypialnie, mniej więcej jak wyglądały. Gdzie widać, że dbano o higienę, tak. obowiązkowo miska. Oczywiście. Dzban do Był cały w mycia ogóle się. dryk taki, że każdego dnia od momentu, kiedy wstawali do wieczora był rozpisany dzień dla każdego ucznia. Godzina po godzinie, kiedy na zajęcia, kiedy przerwa, kiedy obiad i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko miało, każdy dzień miał swój rytm. Od rana do wieczora, od momentu wstania aż do pójścia spać. Wszystko było określone takim harmonogramem. W pewien sposób to właściwie przypominało życie zakonne, tak? No tak, no to było Rytm wzorowane taki. powiedzmy na tym, nie? Można powiedzieć, prawda? Zaszczepiali jezuici jakby własne wzorce tutaj. No i sala popisowa, tam gdzie można było uhonorować tych, którzy laury zdobyli na koniec roku, prawda? Dokładnie, I akademię odbywać. dokładnie. Tu mamy kolejną salę. Ale też i rekreacyjne. Tak. I wszystkiego by się spodziewało, ale nie stołów do bilarda. Także mówię, jezuici poszli bardzo z biegiem czasu i starali się być bardzo, że tak powiem, na owe czasy nowocześni, tak? Czyli nawet już stół do bilarda w tym Nie wiem, czy okresie. to bilard czy snooker, bo ja nie rozpoznaję, szczerze mówiąc. No ale w każdym razie jest. Jest. No Jest, są stoły, więc... I może zaskakiwać. Sala rekreacyjna, czyli to jest właśnie te, głównie po obiedzie rekreacja, czas rekreacji, czyli takiego odpoczynku, jakichś takich właśnie przyjemności, typu właśnie zagranie w karty, czy chociażby w bilarda, czy inne jakieś takie formy. Ale widać, że zachęcano do takiego aktywnego odpoczynku, nie na zasadzie, no to teraz utnij sobie dżemkę, tylko coś zrób jeszcze więcej. Dokładnie. Dobrze. No a jak już ktoś niestety zachorował, to była tak, sala też była sala dla chorych. Także jak powiedziałem wcześniej, konwikt bardzo dobrze był zaopatrzony we wszystko w zasadzie, tak? Był samowystarczalny i to się sprawdzało. No przegląd znaczny, tak, różnego rodzaju materiałów i czasowo zróżnicowanych i rodzajowo zróżnicowanych, no daje taką próbkę, jakie mamy bogactwo w tutejszym archiwum. Bardzo serdecznie dziękujemy za pokazanie nam tej próbki, a wszystkich chętnych do zgłębiania informacji o jezuitach zapraszamy w Państwa progi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego albumu fotograficznego. Wykaz alfabetyczny i z numeracją. O, tu już mamy. Ale mamy też, no, oczywiście musiał i święty nam tu zawitać, no, Stanisława Kostki, nie obejdziemy się, ale mamy nie tylko takie poważne, pozowane, no teraz też są pozowane, ale już bardziej takiego życia codziennego, naturalnym jezuitów, tle. prawda? O, tutaj mamy też niespotykane jezuici w kapeluszach i w sutannach, też dzisiaj już widok raczej no